Dzień dobry, witam z Niemiec. Załadowałam dzisiaj rurę. 19 metrów długa, 14 ton ciężka. Załadowałam ją sobie tak. Jest blokowana na przodzie drewnem. Łańcuchy do tego, rozciąg niepełen. Zrobiłam sobie 4 i trochę, widać tutaj mam 4 metry rozciągu, jakieś 30 cm. Tutaj mam jeszcze rury zblokowane na boki końcami. Łańcuchy. I zrobiłam sobie do tego jeszcze 2 metry zwisu, żeby było mi łatwiej jechać. Kogut już podłączony. Tabliczka podłączona. Wszystko wygląda tak. Długość nie jest taka straszna, ogólnie 19 metrów nie jest tak źle, ale 19 metrów na naczepę rozciąganą bez sterowania to już trzeba troszeczkę kręcić. Trzeba po prostu uważać, nie ma źle, ale trzeba uważać. Gorzej by było, gdybym jechała na pełnym rozciągu. Pełnego rozciągu sobie specjalnie nie zrobiłam. Było troszkę zimno, po to, żeby było mi łatwiej jechać. Mamy teraz jakąś godzinę jazdy landóweczką. Jest ładnie, ale trzeba trochę uważać. Po drodze mamy roboty drogowe, gdzie jest bardzo ciasno, jest troszeczkę zakrętów, nie jest prosto, więc będę musiała jechać wolno z takim rozciągiem. No i jakieś tam rądko, ale rądko patrzyłam, będzie bez problemu. I co jeszcze do tego? No i serpentyny. Serpentyny będę musiała brać pod prąd. Dobrze, że już dochodzi 19, nie będzie takiego dużego ruchu. Tutaj jeszcze się mieszczę w 23 metrach, pilota nie mam, więc muszę sobie radzić sama. Tutaj podłączyłam kamerę zewnętrzną, tak żebyście widzieli, jak to wygląda z mojej perspektywy. Znaczy nie, z mojej perspektywy bardziej tak, co wyjdzie w lusterku. Więc podłączamy kamerę. O. Kamera nie chce wyjść z statywu. To mamy tak. Regulujemy. Mam mapę włączoną, bo nie znam tych okolic, szczerze powiedziawszy. Zresztą ja bardzo mało po Niemczech jeździłam, po Niemczech jeździłam, więc jeśli chodzi o Niemcy, to cały czas jeżdżę na nawigacji. Dobrze, także godzina 19, mogę startować. Teraz muszę zrobić porządek, mam dużo kabli. Bateria się ładuje. Telefon trochę się pomieszał. Za dużo wszystkiego. No i dobrze. Dzisiaj nie pojadę dużo, ponieważ zaczęłam pracę o 11. Czyli czas pracy skończy mi się o 2 w nocy, więc pojadę trochę, pojadę ile będę mogła, zrobię pauzę, jeszcze sobie dojadę, mam nadzieję, że uda mi się stanąć gdzieś. To już jest właściwie czwartek, noc, więc wszyscy wracają do Polski, więc parkingi będą zapchane. A takim ładunkiem się kiepsko manewruje, a gorzej jak już się człowiek gdzieś wjedzie, to już nie da rady wyjechać do tyłu czasami. Wczoraj mieliśmy właśnie nieciekawy przypadek. Z szerokością, wysokością wjechaliśmy na stację. Była droga oznaczona z zakazem wjazdu. Co prawda, ale to zazwyczaj tak oznaczona dla szwerów. Co prawda nie było napisane, że dla szwerów, tylko dla motelu. Był tam motoloza z boku, ale stwierdziliśmy, że tam wjedziemy. Musieliśmy wykręcić pauzę, no i później się okazało, że ta droga już nie prowadzi do autostrady, tylko lądówką, a tam, gdzie już my nie możemy wjechać ze względu na zezwolenie i ze względu na to zresztą, że były wiadukty, po drodze mieliśmy wysokość i trzeba było wycofywać. Było dużo zabawy, bo ta moja oś skrętna nie chce się raz blokować do cofania i to jest problem. Niestety. Dobra, czy mi się już powietrze napompowało? Volvo ma 3 tryby jazdy, niski, średni, znaczy normalny i wysoki. Ja sobie jeżdżę na wysokim zazwyczaj. Tak jest mi wygodniej i pewniej. Kamera jest chyba włączona. Kamerę sobie sprawdzimy, jak mi widzi kamera. Mam dużo kurzy bardzo w aucie, przez to, że jeździłam z otwartą szybą tutaj po firmie. Wszystko jest zakurzone. To już jest lato. Kamerę widzimy, tak? To co? Nagrywamy. Jest włączone nagrywanie? Jest.
Ok, sprawdzimy tylko jeszcze, czy tutaj jest na 100% nagrywanie. Jest nagrywanie. Więc włączamy koguty. Kierownica jeszcze troszeczkę tak. Dam sobie dla swojego sygnału synchronizacji kamer sygnał. Ok, jedziemy. Tutaj są bardzo ładne regiony. O, jedzie jakaś ciuchcia akurat z firmy. I skręcamy w prawo. Dobra. Przygotuj się do skrętu w prawo za 250 metrów. No i tutaj za torami skręcamy w prawo. W następnym skręć w prawo. Jeszcze sobie teraz sprawdzę, czy kamera na pewno chodzi. Włączona jest, bo jakoś mi to dziwnie wygląda. Nie, kamera nie była włączona, a teraz już będzie włączona. Więc jeszcze raz sygnał. Jedziemy. Tak, tutaj się trzeba maksymalnie lewą stroną ustawić do lewej. Ponieważ prawa za chwilkę będzie zachodzić. Nachodzić raczej na ten słupek. Przydałaby mi się teraz jeszcze druga kamera z prawej strony. Aj. Jedź ponad 10 kilometrów. Mam nadzieję, że już nie będzie dużego ruchu na drodze. Tutaj po tych miasteczkach. W sumie było tylko jedno rondo, ale ono było bez problemu do przejścia. Krawężniki były też niskie, więc nie było źle. Jedyne, czego się boję tak naprawdę, to jest ten kawałek serpentyn i są te roboty drogowe, ponieważ one nie idą prosto, jak zobaczycie, tylko troszeczkę skręcają. Moja tylna oś też niby trochę skręca, ale mimo wszystko to już jest dłuższy ładunek. Powinniśmy przejść, no ale po prostu pójdziemy wolno. Tak dla bezpieczeństwa.
Taki dziwny przejazd kolejowy. Trochę mi tu pasuje zejść na prawo. Jedziemy dalej. Na rozciągu już troszeczkę gorzej się przyspiesza, wolniej to schodzi. To logiczne. Jest 50, więc jedziemy 50. Oto są Niemcy. Tutaj jest jakiś mały bar przydrożny. Widać, mają coś dobrego, skoro ciężarówki stoją. Wiecie co, nie wiem czy wy też to macie, ale ja zauważyłam, że przepraszam, tak, żeby było mnie lepiej słychać. Jest coś takiego, przy strzelatach, wiecie, jeździłam po zachodzie i tam się nauczyłam jeździć zgodnie z przepisami, zgodnie z ograniczeniami prędkości, co do jednego, ewentualnie tam przekroczenie 1 km na godzinę. I tak właśnie zauważam, że jest coś takiego, że gdy jeździ się za granicą, potrafi się dotrzymywać te przepisy co do kilometra na godzinę. Oczywiście przez wzgląd na wysokie kary. Mandaty, kary itd., itd. A jak człowiek przyjeżdża do Polski, to jakoś ogarnia go inny stan umysłu i już zupełnie zapomina o tych wszystkich przepisach, ograniczeniach. Nam się też prawo zmieniło, więc łatwo teraz stracić prawo jazdy. Mandaty są wysokie, a mimo wszystko ludzie dalej jeżdżą szybko. Zresztą też sama to widzę po sobie, że przez pierwsze miesiące, gdy mieszkałam w Polsce, jeździłam przepisowo, zupełnie przepisowo co do joty. Pamiętam, że ludzie się pytali mnie na CV: ej, dlaczego ty jedziesz tak 50 na godzinę w terenie zabudowanym? Ja tak, what the fuck, jest teren zabudowany, to jadę 50. A teraz tak ostatnio coś przyspieszam. Nie tak bardzo, ale w sumie nie powinnam tak jeździć. Muszę znowu wrócić do swoich dobrych nawyków. Dobra, mam tutaj troszeczkę zakrętów, ale to tutaj to jeszcze nie ma nic takiego strasznego. Trzymam się maksymalnie prawej, czy byle wam aż nie wychodziło tak dużo, no ale jak zobaczycie na filmie i tak wychodzi. No, gdybym miała naczepę z osiami, wszystkimi osiami skrętnymi, to by mi tam nie wychodziło. O, mamy.
Bausztele. Właśnie tej bauszteli troszeczkę się tutaj boję. Jest ciasno, no dobra. Idziemy przejść. Nie ma wyjścia. Jak przejdziemy tutaj tą bausztelę, później rondo już będzie łatwe, więc spoko. Tylko przejść tutaj te właśnie roboty drogowe troszeczkę idą tego, niedużo, ale jednak zwykłą ciężarówką, jak tutaj jechałam, w sensie na pusto jechałam, to było spokojne. Znaczy wolno jechałam, po prostu wszystko przechodziło, ale mimo wszystko, gdy ciężarówka jest o kilka metrów dłuższa, to już się inaczej zachowuje, więc ja wciąż mam mało doświadczenia i zawsze się wszystkiego boję, co jest nowe. Co prawda już jeździłam z rozciągiem, a nawet na dużym, na pełnym rozciągu, czyli 6 metrów, do tego jeszcze miałam 5 metrów go na prawie, gdy jeździłam do Wrześni. No ale wtedy już miałam pilota, więc czułam się pewnie. Tutaj jestem sama, więc zawsze jest ten taki strach trochę. Tego nie zamierzam ukrywać. Się trochę boję. No nic. Dobra, sprawdzam, czy kamera się dobrze trzyma. Mam dobry statyw. Za statyw wydałam fortunę w końcu, ale stwierdziłam, że chyba tylko to ma sens, bo kupowałam wszelkie statywy. Jedziemy? Wszystko się poddawało, nie wytrzymywało. Więc ten statyw mam już na tyle dobry, że nie boję się go wystawiać na zewnątrz. Przyczepiać do ciężarówki na zewnątrz i daję radę. Dobra, teraz koncentracja. Dobra, przechodzi. Z prawej strony też jakoś przechodzi. Niestety robię trochę korka, ale co mogę powiedzieć? Wolę jechać wolno niż coś zepsuć. Tutaj po prawej stronie jest ziemia ściągnięta na chyba jakieś, nie wiem, pół metra. I to naprawdę brzmi przerażająco dla mnie. Jeżeli moja prawa strona naczepy tutaj na zakręcie miałaby wpaść w to. Tego schodzę, zjeżdżam już praktycznie na pobocze. Ale idzie, dobrze. Idzie. O, pobocze troszeczkę złapałam. Ale to nic. Niestety zrobiłam kształt taki, że już z naprzeciwka ruszają, ale co mogę zrobić? No i teraz przed nami serpentyny. Ten zakręt jest jakiś w miarę łatwy, więc
jego zewnętrznej strony, więc jest super. Maksymalnie do prawej. I nawet się mieścimy w swojej pasie, więc jest świetnie. Tutaj już inaczej się nie da, ale jest zapas. Więc dobrze. Ten zakręt jest dosyć łagodny. Teraz współczuję temu słupówkom za mną i sami doskonale wiecie, jak to jest. Raz jeździcie za ciężarówką, ale właśnie musicie pamiętać o tym, że czasami nie jest to takie proste. Czasami kierowca jest młody, niedoświadczony. Czasami ma jakiś nowy sprzęt, którego dopiero się uczy. No i niestety wszyscy się nieraz uczymy w swojej pracy. No i trzeba być cierpliwym. Ajajaj, ciężarówka. Tutaj będziemy mieć ostry zakręt w prawo, za nami się motocykliści czają. I ten zakręt, który jedzie teraz, który będziemy brać, musimy wziąć z lewej strony. Zakręt w prawo, musimy go wziąć z lewego pasa. I to jest trochę fajne. No nic, dobra. To robię na wszelki wypadek, gdyby ktoś jechał z dołu, żeby wiedział, że coś się może dziać. Ponieważ inaczej 180 stopni nie przejdę. Przechodzimy. O, i poszło. Super, proszę zakręt. I mamy kolejny zakręt. Ten nie jest już taki zły. Jedziemy sobie swoim pasem, więc pełny luz tylko do prawej. Osobóweczka idzie z lewej. Dalej do osobówki, więc na wszelki wypadek zwolnię. Tu się wyłamie na prawo całkowicie. I mi ładnie naczepa zachodzi. Jeszcze kilka zakrętów, 2 zakręty i koniec. Wtedy tylko rądko do zaliczenia i na autostradę, a na autostradzie już autostrada jest przystosowana do gabarytów. Po prawej widać drogę, którą my będziemy jechać. I teraz zaś muszę zejść na lewą. Widzę, że tam jest pusto, to jest dobrze. Przechodzimy tak. Super, przeszło.
się dalej. Jedziemy. Trochę brzydko traktuję swoją kamerę, muszę to przestać. Wjeżdżamy do miasteczka. Takie prawdziwe niemieckie miasteczko, a raczej może wioska, jak z obrazka, jak widzicie po budynkach. Zmiana ciśnienia, czuję to w uszach. W Niemczech można znaleźć bardzo dużo ładnych miejsc, dużo ładnych wiosek, szczególnie gdy się jeździ po południu. Czasami się okazuje, człowiek jest bardzo zaskoczony, że tu jest tak ładnie, że tu w Niemczech może być tak ładnie. Jak Niemcy kojarzą się inaczej. Niemcy mi się raczej kojarzą z Zagłębiem, z tym przemysłowym Zagłębiem. Czasami się wyjedzie gdzieś na południe i się widzi takie bardzo ładne widoki. Góry. Ja się nie wierzy. To Deutschland.
i dolatujemy do tego ronda. Chyba będzie tylko jedyne rondo na drodze, więc na tej trasie, więc spokojnie. Dodatek jest duży, ma niskie krawężniki, także wszystko sprzyjająco. Czasami są takie ronda niemożliwe, że człowiek dojeżdża i chce się rozpłakać, bo nie wie co z tym zrobić. Z której strony to wziąć? Nie do wzięcia, kompletnie nie do wzięcia. Nie do przejechania z taką naczepą jak ja mam. Ajajaj, możesz jechać. Za 100 metrów wjedź na rondo. Potem skręć w drugi zjazd. Na tym rondzie, tak się mówi, od biedy można wprost pojechać, więc... Jedź ponad 6 kilometrów. Ceny, jakie mamy ceny? Diesel, euro i 18 centów. Pasujemy. Dobra, wszystko co miało być. Wszystko co najtrudniejsze już chyba przeszło, chyba za nami. Jeszcze chwilkę będzie autostrada, więc dobrze. Było źle. Zawsze tak jest, że gdy ja się czegoś boję, gdy ja się czegoś przygotowuję i sprawdzę mapę 5 razy, to jest zawsze później tak, że się okazuje, że jest spokój, bez problemu. A czasami z kolei jest tak, że myślę, że coś będzie dobrze. Droga jest prosta, nie mam żadnego problemu, jakoś tam sobie nawet nie patrzę specjalnie głębiej w mapę, a się okazuje, że po drodze jakieś przeboje, jakieś roboty drogowe się okażą być, gdzie ciężko jest się wyrobić z gabarytami. Jeżeli chodzi o długość oczywiście, bo z szerokości jest to, szerokościami to już się zawsze dostaje zezwolenia z wytyczonymi trasami. Tak tutaj jeszcze na zezwoleniu stałem, gdzie nie jest coś takiego długiego, to czasami coś mi mimo wszystko idzie wybrać złą drogę. Jakieś kilka tygodni temu wiozłam stal, też 19 metrów i tego było 24 tony. Było bardzo ciężko. I jeździłam po takich górzystych drogach. I już przed samym końcem oczywiście musiałam kilka miasteczek pokonać ze skrzyżowaniami. Skrzyżowania w sumie są dalej lepsze jak dla mnie niż ronda. Skrzyżowania idzie wziąć maksymalnie z jednej albo z drugiej strony i jakoś tam wyrobić albo robić na kilka razy. A rondo, jak już postawią te zawaliste kwiatki, murki na środkach i tak dalej, to już nie idzie z tym nic robić, tylko nie wiadomo co. W każdym razie kilka takich skrzyżowań, że na 2 razy trzeba było brać z tą długością. No i na końcu, kilometr przed firmą, okazało się, że droga jest zamknięta i nie da się przyjechać. Musiałam jechać do następnej wioski. Znaczy objazd prowadził przez w ogóle jakieś drogi takie typu pastwiska. I gdy już pojechałam objazdem wytyczonym, okazało się, że miałam tak ostry skręt w lewo, tak jakby prawie jakieś 150 stopni, że ja z długością nie miałam szans się wyrobić, więc musiałam jechać dalej, jechać jakimiś w ogóle zjazdami 12% do miasteczka, gdzie w końcu znalazło się jakieś skrzyżowanie. Skręciłam sobie na tym skrzyżowaniu w lewo. Gdy się wyprostowałam, wycofałam, wtedy pojechałam znowu z powrotem w tą drogę, od której przyjechałam. No i dopiero wtedy mogłam skręcić w tą drogę, jadąc z naprzeciwka, to już był bardzo łagodny skręt. Oczywiście kosztowało to mi bardzo dużo stresu, ponieważ było mokro. Jak zjechałam z tej 12% góry, to trzeba było później wyjechać. Oczywiście to auto jest mocne,
ale pod koniec już na szczycie to już na jedynce jechałam. Dlatego droga była wąziutka, już taka najniższej kategorii, więc nie było tam linii, była taka pochylona. I trzeba było się z autobusami mijać, bo oczywiście na takich wioskach autobusy jeżdżą, wożą dzieci. Więc to mi kosztowało bardzo dużo stresu. Na koniec w końcu udało mi się zajechać do firmy. Firmy też wcale nie był lepszy. Poprosili mnie, by wjechać do hali, co było niewykonalne. Bo myślę, że gdyby ktoś wziął auto w rękę i tak wstawił to auto do hali, to właśnie ta cała długość cała auta to akurat było tak tyle, co się do hali zmieściło do następnego budynku. Że nie szło to wykonać z tą moją naczepą, albo kosztowałoby to opony, więc to było bez sensu. Po prostu ściągnęli mnie inaczej, na 2 widlaki z odjeżdżaniem. No i też było dobrze. Ale właśnie takie przyboje są. Długość to jest dobra rzecz do jazdy, ale trzeba się pilnować. Czasami się można zagapić. Niby to jest takie łatwe, ale wszystko jest łatwe, dopóki człowiek nie straci czujności. Tutaj już jest ładnie, szeroko, ekspresówka. Ziegen, tam się kierujemy. A Ziegen na drogę 45, autostradę 45 w kierunku Frankfurt, później na 5. I później na 4, na Zgorzelec i do samego Pola tak. Z tym ładunkiem zjeżdżam na bazę i zaczynam weekend. Tak, dziękuję. Motocykliści. Temat na lato. Dużo motocyklistów, jest ładna pogoda. Wszyscy wyjeżdżają na drogi. Dlatego chciałabym prosić wszystkich motocyklistów, aby jednak uważali na nas. My uważamy oczywiście na Was. Ale Wy jesteście tyle szybsi i mamy też tyle rzeczy, lusterek do ogarnięcia, że czasami to może być za wolno. Dobra, trzeba zjeżdżać? Nie, trzeba zjeżdżać. Za 100 metrów trzymaj się lewej strony. Dlatego uważajcie na siebie, motocykliści. My będziemy uważać na Was. Jedź ponad 5. Nie wyprzedzajcie tam, gdzie się nie trzeba. Pamiętajcie, że gabaryty wystają albo są dłuższe. No, tu trzeba trochę przygotować. Okej. Gabaryty wystają. Niestety z gabarytami zdarza się dużo wypadków. Kwestia jest tego, że mimo wszystko nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciężarówka może być większa niż jest. Mamy ciężarówki, oczywiście my jesteśmy zawsze oświetleni. Mamy tablicę, mamy światełka, mamy wszystko, mamy koguty, mamy pilotów przy tych większych gabarytach.
No ale też jeździmy w nocy z tymi dużymi rzeczami. W nocy jednak nasza percepcja jest zupełnie inna, czas reakcji jest też zupełnie inny. Nasza świadomość jest zupełnie inna. Bo wydaje nam się, że wszystko funkcjonuje świetnie. No i niestety zdarzają się wypadki, dlatego pamiętajcie, że gdy idzie jakiś gabaryt, widzicie z tyłu, z przodu, uważajcie, miejcie się na baczności, bo może być na przykład o wiele dłuższy niż normalnie, a będzie to na przykład taka rura jak ja wiozę i nie będzie tego widoczne, nie będzie to aż tak bardzo widoczne. Może coś być to o wiele szersze, a będzie bardzo wysokie i po prostu nie zauważycie, jest dużo światła na drodze, dlatego uważajcie na siebie. Ja tymczasem dojeżdżam do autostrady. Będą gdzieś po drodze jeszcze światła, z tego co pamiętam, tam sobie ściągnę kamerę, żeby mi przypadkiem nie zgubiła jednak na autostradzie, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę i jedziemy dalej!